Witajcie. Dziś porozmawiamy o tym, jak przebiega wdrożenie obowiązku upubliczniania stron przez deweloperów. Czy wszyscy się dostosowali, jak to zrealizowano w praktyce i czy podatnicy z tego rozwiązania mają korzyść za własne pieniądze. I z góry uprzedzam, że jeżeli tutaj padną jakieś słowa krytyki, to nie będę krytykował obecnych władz, a tak naprawdę ta krytyka będzie się odnosiła do tego, co popełnia nasze państwo zawsze, niezależnie kto nim rządzi. Może nie zawsze, w każdym razie bardzo często, niezależnie kto nim rządzi i jacy są urzędnicy na stanowiskach. Bo coś, co mogło być jakąś szansą, no tak naprawdę troszeczkę również bałaganu informacyjnego wprowadziło, a raczej po prostu te informacje są w nieładzie. Jeżeli w ogóle interesuje Ciebie rynek nieruchomości i zmiany w prawie, zmiany w trendach na rynku nieruchomości, no to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeżeli Wam się podoba ten film, to udostępniajcie go dalej, bo dzięki temu będzie większe grono osób, do których te filmy dotrą i nasz kanał nieruchomości będzie się rozwijał. Zachęcam Was również do wchodzenia na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie nasze audycje o rynku nieruchomości, liczne, wzbogacone o tabele, o dodatkowe dane, których po prostu siłą rzeczy nie możemy pokazać w filmie na YouTube, a także znajdziecie tam kursy online obrotu nieruchomościami. I teraz przechodząc do meritum dzisiejszego tematu, dzisiejszej audycji. Co się stało? Od 11 września wszyscy deweloperzy już bez wyjątku mają obowiązek na swoich stronach umieszczać informacje o cenie 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej każdego lokalu, ceny pomieszczeń takich przynależnych, garaży, komórek, jeżeli nie są wliczone w cenę główną i ewentualnie też wyszczególniać różne świadczenia dodatkowe, jeżeli są z takim zakupem związane. A jeżeli cena się zmieni, no to mają oni te ceny aktualizować. W dodatku, i to jest ważniejsze, wprowadzono na deweloperów obowiązek codziennie, podkreślam codziennie, przesyłania zbioru danych właściwemu ministrowi do spraw informatyzacji, a minister ma publikować te dane potem na portalu danych publicznych i jako dane o wysokiej wartości. Są w dodatku to dane, które można publicznie udostępniać, można z nich korzystać, bo skoro już tam wysłaliśmy na ten portal rządowy, za który podatnicy zapłacili, no to możemy z tych danych korzystać swobodnie. W dodatku jeszcze, co jest bardzo ważne, jeżeli deweloper miałby inną cenę oferować nabywcy lokalu, który przybył do niego, a inna cena widnieje w informacjach, na przykład na stronach internetowych, no to wtedy ten nabywca może sobie wybrać cenę, która jest dla niego korzystniejsza. To ma dopingować deweloperów do tego, żeby te dane były aktualne. No, tam są jeszcze jakieś możliwości nałożenia kar, ale to nie jest istotne. Przejdźmy natomiast do tego, jak wygląda ten portal danych i co z niego się można dowiedzieć, bo tutaj będzie, no cóż, moim zdaniem nie najlepiej. Chociaż dobrze, dużo danych, ale po prostu, no, koszmar. Przyjrzyjmy się portalowi danych. No, wchodzimy na ten portal danych, szybko szukamy tutaj, a jest gospodarka i finanse, to być może tutaj są te dane deweloperów. No i cóż, przewijamy dalej, mamy ceny ofertowe jakiegoś dewelopera, pojawiają się zresztą wielokrotnie tego samego. Zobaczmy, co się stanie, jak klikniemy w dane tego dewelopera. No, pojawi nam się jakaś strona i widać, że ten deweloper no, dopiero w zasadzie od kilku dni wysyła takie dane, które możemy sobie pobrać. I widzimy też historię tego zbioru z danych. Jak klikniemy, no to w zależności od tego, kto jest deweloperem, otrzymamy rozmaite dane. Ja tutaj na nasze potrzeby przetworzyłem dane jednego z deweloperów. Powiem szczerze, już pierwsza uwaga. Te dane są wysyłane codziennie. Wobec tego za ileś dni, za ileś miesięcy czy za ileś lat
liczba tych zbiorów danych na tym portalu będzie po prostu rosła w nieskończoność. I już to nie będzie te 2000 ileś tam danych, tylko to będzie ileś tysięcy, a może nawet dziesiątek tysięcy albo setek tysięcy zbiorów danych. Deweloperów jest wielu. Rok ma 365 dni i codziennie taki deweloper dane wysyła, nawet jak widać w sobotę, bo ostatni, ja nagrywam to w sobotę i ostatni ten plik był wysłany 13 września o 8:06 w przypadku tego dewelopera, o którym mówiliśmy. Natomiast na przykładzie już innego dewelopera zobaczmy sobie, jak wygląda taki zbiór danych i czego z niego możemy się dowiedzieć, a czego nie. No więc tak, mamy tutaj mnóstwo kolumn i na początku dowiadujemy się o nazwie dewelopera. Wielokrotnie jesteśmy informowani w każdym wierszu. To nie jest błąd, od razu mówię, bo gdybyśmy tworzyli bazę danych, no to będziemy w tych wierszach mieli wszystkie bazy danych. I tutaj mamy jakieś adresy, gdzie on wykonuje tę działalność, gdzie działa, ale potem już mamy lokalizacje jakieś różne. Mamy lokalizację nad portem. Zobaczmy, czy mamy inną. Tak, mamy jeszcze jakąś inną lokalizację. Na Marcinkowskiego ten deweloper coś realizuje. Zobaczmy, co dalej. Mamy tutaj, czy mamy jakiś garaż. Garaże będą niżej akurat. O, proszę, miejsce parkingowe. Tak, miejsce postojowe w jakiejś tam inwestycji na Marcinkowskiego. I też mamy jakieś informacje o komórkach lokatorskich. Zobaczmy sobie. Mamy komórkę lokatorską, numer komórki lokatorskiej i cenę. Co mamy, a czego nie mamy w tym portalu, co mogłoby być? Jeżeli chodzi o ten zbiór danych, to zresztą wszystkie zbiory danych wyglądają podobnie. No to mamy rodzaj nieruchomości, lokal mieszkalny, numer lokalu w tej inwestycji. Mamy też cenę 1 metra kwadratowego i mamy datę, od której taka cena obowiązuje i mamy cenę zbiorczą tego lokalu. To są dane, które mamy. W sumie można powiedzieć, wystarczy dla obowiązków informacyjnych. Mając cenę lokalu, możesz sobie podzielić ją przez cenę metra kwadratowego, obliczysz sobie, ile jest metrów kwadratowych w tym mieszkaniu. Mogło to być dla wygody w innej kolumnie, nikt tego nie pomyślał. Ale swoją drogą, ja powiem, dlaczego tutaj warto byłoby, żeby była ta informacja o powierzchni tego lokalu oraz o na przykład liczbie pokoi w tym lokalu. No i dodam jeszcze, że ostatnią kolumną w tym arkuszu jest adres internetowej strony, pod którym dostępny jest prospekt informacyjny. Czyli tak naprawdę z tej strony zamieszczonej w rządowym medium można przejść wręcz wprost do reklamy tego dewelopera. No i teraz zastanówmy się, co byłoby fajne dla odbiorców, gdyby ktoś chciał kupić mieszkanie. Czy taki kupujący jest zainteresowany zdobywaniem informacji i to takim, łatwym. Zobaczyć sobie, jak w jego mieście, w interesującej go miejscowości, jakie są ceny u deweloperów, jakie są lokale, jakie powierzchnie, jakie pokoje. Szybciutko, raz, dwa, trzy sprawdzić, a potem dopiero zainteresować się ewentualnie tym danym lokalem. Oczywiście to tak działa każdy portal informacyjny o nieruchomościach, bo on takie przeszukiwanie właśnie umożliwia. I tutaj powiem od razu, niekoniecznie, bo te portale czasami w przypadku deweloperów różnie te ceny podają. Czasami jest to na przykład cena od i zadzwoń dopiero. Nadal takie informacje istnieją w portalach. Natomiast tak naprawdę, to tutaj jest obowiązek informacyjny, jest arkusz, ale dla jednego dewelopera. I pytanie brzmi, dlaczego na tym portalu nie postarano się zrobić, jeżeli ma się już dane od wszystkich deweloperów, po prostu prostej przeglądarki, która by umożliwiła przejrzenie obywatelowi po zadaniu pytania wszystkich ofert, jakie są mieszkania dwupokojowe, na przykład w Bydgoszczy dostępne. Nieważne, czy od tego dewelopera, czy od wszystkich.
Bo pytanie brzmi, czy na przykład na tym portalu albo na jakiejś bardzo prostej do postawienia innej stronie internetowej nie można by już nam, obywatelom, którzy jesteśmy podatnikami i którzy płacimy za pracę urzędników, za pracę polityków i za działanie portalu dane.gov.pl, nie można by nam umożliwić dostępu do prostej przeglądarki danych, która by odpowiedziała mi na pytanie, jeżeli jestem zainteresowany kupieniem 2 pokoi, na przykład w Bydgoszczy, to proszę mi pokazać wszystkie oferty 2 pokoi w Bydgoszczy, niezależnie kto jest tego deweloperem, listę, tabelę, ilość pokoi, powierzchnia użytkowa, cena całości, ewentualnie cena za metr i dane do kontaktu, bo przecież tutaj są te dane do prospektu informacyjnego. Komu by to szkodziło? No, pewnie szkodziłoby portalom internetowym, no bo one żyją z tego, że ktoś musi zamieścić u nich dane i po prostu za tą reklamę musi ktoś zapłacić. A tutaj, gdyby był taki prosty dostęp, prosty, ja mówię bez zdjęć, bez niczego, żeby to nie był portal reklamowy, prosta informacja. Znalazłem sobie takie mieszkania, porównuję sobie na liście cen, nawet w takim prostym układzie tabelarycznym, który mogę sobie filtrować od najwyższej ceny, od najniższej, według powierzchni, dowolne filtrowanie. Czy to jest trudne? Wydaje się, że nie. Reasumując, wprowadzono przepisy, dzięki którym deweloperzy mają obowiązek w jedno miejsce codziennie przesyłać zbiory danych. W tym miejscu w związku z tym powinny zebrać się informacje o wszystkich mieszkaniach rynku pierwotnego, które są obecnie dostępne, informacje o cenie metra kwadratowego i o cenie całkowitej takiego mieszkania oraz informacje o lokalach, tych dodatkowych, jakichś komórkach, o miejscach postojowych i o cenach tych miejsc. To są informacje i te informacje też mówią, w jakiej inwestycji te mieszkania są sprzedawane, czyli znamy też miasto, znamy adres inwestycji, znamy kto sprzedaje i mamy w dodatku przy każdej tej informacji link do prospektów emisyjnych tych deweloperów. To już jest prawie raj dla osób kupujących. Gdyby tam była jeszcze informacja o pokoju, o liczbie pokoi w takim mieszkaniu, no ewentualnie o powierzchni całego mieszkania, to byłoby już dodatkowe ułatwienie. Szkoda, że tego nie ma. No i poważnym utrudnieniem jest to, że nikt nie może tego znaleźć w sposób łatwy, że jeżeli szukasz mieszkań w Bydgoszczy czy w Zielonej Górze, no to musisz znać nazwy wszystkich deweloperów i ich po prostu szukać po kolei i do każdego, w każdy oddzielny plik zaglądać, a to wymaga pobrania tego pliku, zajrzenia tam, rozpakowania, czasami przekonwertowania to w jakiś taki format, który jest zrozumiały. No, zakładam, że większość ludzi jest ogarnięta w obsługiwaniu się plikami, chociaż nie wszyscy i niektórzy mogą mieć problem, jak zobaczą taki surowy plik CSV, to nie będą wiedzieli w ogóle, jak go przeczytać. I moim zdaniem po prostu szkoda, że przy okazji nie stworzono takiej listy przeglądowej, która by nam wszystkim umożliwiła korzystanie z tego tak, jak to robią ludzie intuicyjnie, czyli szukam w danym mieście lokalu, to niech mam informacje, na przykład w jakiej inwestycji one są, ile taki lokal kosztuje, ile ma pokoi. Te pierwsze wyszukiwanie bym zrobił. Oczywiście wiem, to konkurencja dla portali nieruchomościowych, ale dla zwykłych podatników, którzy już i tak płacą za działanie systemu dane.gov.pl, to ulga i ułatwienie wielkie. Czy trudno jest zrobić taką stronę? Czy to jest bardzo pracochłonne? Czy to wymaga milionów złotych? Dlaczego? Dlatego, że taki łatwy dostęp do danych dla kupujących byłby dla nich miły i przydatny. Oni po prostu mogliby wtedy porównywać sobie ceny między różnymi deweloperami i sprawdzać sobie, aha, ten sprzedaje za tyle metr kwadratowy, a ten za tyle. Nie muszę do żadnego dewelopera dzwonić, nie muszę mu zostawiać swoich danych osobowych, nie muszę być narażony na to, że będę potem nękany kolejnymi ofertami, tylko po prostu pytam się jakiegoś portalu rządowego, nie zostawiając
swoich danych, przeglądając na przykład tę stronę w trybie incognito i mam informacje, te, które chcę uzyskać, te podstawowe informacje. A jeżeli dopiero będzie mnie coś interesowało, no to mogę sobie kliknąć w ten link do prospektu emisyjnego i tam dowiedzieć się więcej. No to oczywiście byłby dramat dla deweloperów, bo przecież jedną z motywacji, dla których oni te ceny ukrywali, no to było to, że oni chcieli zdobywać dane osobowe, dane kontaktowe do osób potencjalnie zainteresowanych mieszkaniami, po to, żeby ich potem właśnie w cudzysłowie dręczyć swoimi ofertami. Zbierali informacje o tych osobach. No oczywiście też ukrycie tych danych trochę im ułatwiało sprzedaż, ale to nie był jakby cel główny. Celem głównym było budowanie bazy tych kupujących. No i też taka możliwość trochę łatwiejsza manewrowania tymi cenami, ustalania z dnia na dzień, robienia zmian i to, że ktoś nie może tych danych śledzić. Taki był cel, ale skoro już stworzono te dane i zaczęto walczyć z tym zwyczajem, to za niewielkie pieniądze można było ogarnąć temat znacznie ciekawiej. Natomiast zbieranie tych danych codziennie, przysyłanie tych arkuszy, no to czemu to ma służyć tak naprawdę? Dla osoby, która chce kupić mieszkanie, jest niewygodne, bo oznaczałoby to, że każdy musi najpierw wiedzieć, jacy deweloperzy budują w jego mieście, potem klikać w te bazy danych tych deweloperów, przeglądać je codziennie, na przykład, albo jednego dnia przejrzeć ileś tych plików, stracić ileś godzin na to, żeby tę ofertę poznać. A gdyby było takie rozwiązanie, o którym ja mówię, to poznanie tej oferty zajęłoby kilka minut. To znacząca różnica. I mamy te dane. Ponadto, gdyby było takie porównanie, to mielibyśmy na jednym ekranie porównanie ofert różnych deweloperów. To, co przecież jakoś uzyskujemy później, korzystając czy to z portali internetowych, czy przeglądając plik po pliku. Tylko dlaczego musimy to w dobie łatwego dostępu, w dobie, kiedy istnieje sztuczna inteligencja, robić to w sposób tak trudny? Dlaczego rząd nie przygotował prostego i niezbyt kosztownego serwisu tych danych? Ja pamiętam, miałem kiedyś taki obowiązek przesyłania informacji o osobach, które szkolimy do ministerstwa zajmującego się właśnie sprawami związanymi z mieszkalnictwem i budownictwem. To były informacje o rzeczoznawcach, o zarządcach nieruchomości i o pośrednikach w czasach, kiedy oni podlegali obowiązkowemu szkoleniu. I takie informacje o każdym szkoleniu, każdym pojedynczym szkoleniu musiałem przesyłać co 2 tygodnie, ponieważ myśmy prowadzili na przykład szkolenia na 20 parę różnych tematów, czy 30 różnych tematów, to każdy temat wymagał odrębnego pliku. Przesyłanie tego poprzez strony rządowe było upiornym doświadczeniem. Ja raz w tygodniu, biorąc się za przesyłanie tych danych, no po prostu spędzałem upojne 2 godziny na przesłaniu tych plików, każdy oddzielnie, podpisaniu każdego pliku, poczekaniu aż te serwery pocztowe, te serwery skrzynek podawczych ministerstwa przemielą to wszystko i możliwości załadowania czegoś następnego. To było straszne, ale robiliśmy to, bo taki mieliśmy obowiązek. No i kiedyś chciałem tam coś sprostować, zadzwoniłem do ministerstwa i spytałem się, jak to zrobić, o jakąś poradę. Czego się dowiedziałem? Pan się nie przejmuje. My wpisujemy dopiero do naszych rejestrów, czyli chyba ręcznie, bo wszyscy, którzy szkolili, mieli takie obowiązki przesyłania tych plików. My wpisujemy te dane dopiero i data 2 lata wstecz. No to ministerstwo miało kontrolować te szkolenia tych grup zawodowych, czy te osoby się szkolą, ale oni prowadzili, mając dane od wszystkich, tak ogarniali te dane, że ręcznie je przepisywali z tych arkuszy, które myśmy im wysyłali, ręcznie je przepisywali i byli opóźnieni o 2 lata. No, czy to ma sens? Jeżeli chodzi o tych wszystkich, którzy mówią, że na przykład portal DOM, który ma pokazywać te ceny transakcyjne, no, powstanie za 2 lata, jest trudny do zrobienia. Bez przesady, taki trudny to on nie jest.
można by to zrobić. On po prostu, gdybyśmy go dzisiaj uruchomili, to byłby portal z pustymi danymi. Nie byłoby żadnych danych transakcyjnych. Mamy też, wiadomo, rejestry cen nieruchomości. Każdy powiat taki rejestr cen nieruchomości od lat prowadzi i te rejestry są jawne. I tylko jedną z wad jest to, że trzeba za te dane zapłacić. My jako podatnicy musimy za te dane zapłacić. Urzędnicy żyją z naszych pieniędzy, ale my dodatkowo musimy za te dane zapłacić, jakbyśmy tych podatków nie płacili na to, żeby nam jakieś serwisy dawać. Natomiast jaka jest wada tego portalu? Oprócz tej, co powiedziałem o pieniądzach. Wada jest taka, że dane w tych rejestrach cen są tworzone właśnie powiatowo, czyli problem integracji, a drugi problem jest taki, że jaka jest aktualność tych danych. W Warszawie na przykład to opóźnienie wpisywania danych z tych transakcji, które są obowiązkowo przesyłane, akty notarialne są obowiązkowo przesyłane do takich rejestrów, są wprowadzane z opóźnieniem mniej więcej 3-4 miesięcy. To różnie bywa. Tak więc problem jest po prostu w aktualności, bo jeżeli czymś handlujesz, to chcesz mieć jak najświeższe dane. A jeżeli problemem jest wprowadzenie tych danych do rejestru, no to trzeba się zastanowić, jak ten problem można rozwiązać. Czy tego nie można jakoś zautomatyzować? A jeżeli już mamy zbiory danych, tak jak w tym przypadku, o zbiorze danych wszystkich cen lokali sprzedawanych na rynku pierwotnym, no to jeżeli mamy już tyle danych, to nie będą surówki porozbijane na tysiące arkuszy kalkulacyjnych przesyłanych przez biednych deweloperów obciążonych tym obowiązkiem codziennie, tylko niech to będzie jakaś jedna spójna baza, w której dane możemy filtrować. To byłoby fajne, czyż nie? Jestem ciekaw Waszych opinii na ten temat. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, no to piszcie nam pytania i pytajcie się o tematy, które chcielibyście, żebym poruszył. Czasami takie audycje na te odpowiedzi na te Wasze pytania specjalnie robimy. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału i do wchodzenia na stronę symen24.pl, gdzie jest dobra wyszukiwarka i znajdziecie również kursy obrotu nieruchomościami dla osób zainteresowanych tym obrotem, na przykład dla pośredników i dla agentów nieruchomości. Cześć, trzymajcie się.